Dzisiaj gość niezwykły, szczególnie dla mnie niezwykły, ponieważ z Pauliną mnie wiążą szczególne relacje, ponieważ jest moim coachem, ale jest też coachem, mentorem i partnerem w firmie Talent Center. I Paulina ma ogromne, kilkunastoletnie doświadczenie w zatrudnianiu ludzi i dlatego dzisiaj znowu ten temat. 5 błędów, które najczęściej popełniamy w procesie rekrutacji. Jakie to są błędy, Paula? Myślę, że takim błędem podstawowym jest to, że kierujemy się pierwszym wrażeniem. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byłam jeszcze młodym menadżerem i potrzebowałam zatrudnić pracownika do działu marketingu. Dział marketingu był wtedy w firmie, w której pracowałam, całkowicie sfeminizowany i koleżanki z marketingu napierały na mnie: Paulina, koniecznie potrzebujemy tutaj jakiegoś mężczyznę, żeby tak, faceta, żeby trochę to nasze grono tutaj było bardziej różnorodne. I rzeczywiście trafił się taki kandydat, był przeuroczy. Był tak miły i tak jakoś pomyślałam sobie, że będzie pasował do tego zespołu, że to przyznaję się do tego błędu rekrutacyjnego, że jakoś nie chciałam przyjąć do wiadomości tego, co było w jego CV, że on zmieniał pracę co mniej więcej rok, półtora. I u nas też długo nie zagrzał. Parę miesięcy i gdzieś znowu przeskoczył. Tak zwany czaruś, tak? Taki czaruś i skoczek. I to jest taki błąd, który nam się wszystkim, myślę, Ale to zdarza. pierwsze wrażenie jest ważne. Jest ważne w kontekście, wiesz, na co ja zwracałam uwagę, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie. Zwracałam uwagę na to, jak się wita ze mną kandydat. To dla mnie ma znaczenie. Co dokładnie? Co dokładnie? Uścisk ręki. Czyli mocny, zdecydowany? Tak, ale nie za mocny. Nie za mocny, bo to mówi mi o tym, na ile kandydat jest pewny siebie. O takiej pewności siebie dobrze pojętej, bo chodzi mi o taką pozytywną pewność siebie, że ta osoba wie, czego chce, wie, po co tu przyszła, wie, z jakim zasobem, swoim doświadczeniem tutaj wchodzi do danej firmy. I to się przejawia w tym uścisku ręki. On jest właśnie taki w sam raz. My się wtedy dobrze czujemy już od tego pierwszego momentu. I na to bym zwróciła uwagę. Na to również, na ile dany kandydat na przykład utrzymuje kontakt wzrokowy wtedy, kiedy rozmawia z nami. Jakie następne błędy my, początkujący, a może nawet nie przedsiębiorcy, często popełniamy? To, na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że są pewne uniwersalne kompetencje, jak na przykład taka spójność moralno-etyczna kandydata. I tutaj warto, żeby naprawdę z uwagą słuchać tego, co kandydat mówi i jak argumentuje na przykład swoje sukcesy. Takim przykładem, myślę, dobrym dla naszych widzów, dla naszych słuchaczy będzie to, że czasami osoby osiągają sukcesy w sposób niekoniecznie etyczny i moralny. Powiedzmy, że ktoś uważa za swój sukces to, że sprzedał więcej produktu klientowi, tylko że jak się dobrze wsłuchamy i dopytamy, to się okazuje, że na przykład partia tego produktu była przeterminowana. I teraz jest pytanie, no od nas zależy, czy my to zinterpretujemy jako sukces, jako tak zwaną zaradność i życiowy spryt. Właśnie, sprytny. Czy też zastanowimy się i zapytamy siebie, czy my chcemy mieć kogoś takiego w swoim zespole. Tak. W firmie, w korporacji, w której pracowałam, zwracano uwagę niesamowicie na taką wartość jak szacunek dla ludzi. I powiem szczerze, że to był taki obszar, który szczególnie starałam się zbadać u kandydatów. I pamiętam takie rozmowy rekrutacyjne, kiedy ktoś, nie wiem, na przykład w sposób bardzo ciepły wyrażał się o osobach, które na przykład sprzątały biuro. Dla mnie to były takie sygnały, że ta osoba potrafi z szacunkiem mówić o każdym, na wszystkich stanowiskach i to właśnie o to chodziło. Ta kwestia jest na pewno godna takiego zauważenia i na pewno nie powinno się jej pominąć w trakcie rekrutacji. Trzecim takim aspektem jest sprawdzenie determinacji i motywacji kandydata. Moje również. Powiem tak, że takie sprawdzenie determinacji, na ile zdeterminowany jest kandydat. Ja miałam wielu takich kandydatów do pracy, gdzie tak naprawdę podjęłam decyzję o przyjęciu do pracy
ponieważ widziałam po drugiej stronie osobę naprawdę zdeterminowaną. Pamiętam na przykład, kiedy potrzebowałam przekonać mojego szefa, że przyjmiemy na stanowisko przedstawiciela handlowego osobę bez prawej ręki i trzeba było dla tej osoby wynegocjować odpowiedni sprzęt. Tutaj chodziło o samochód służbowy. I to była dobra decyzja z mojej strony. Bardzo jestem dumna z siebie, że przekonałam szefa i że przyjęliśmy tę osobę, bo znakomicie się potem sprawdzała. No ale to wiesz, taka odważna decyzja, bym powiedziała. Tak. I teraz pytanie, jak zbadać tę determinację, skąd poznać? To chodzi o to, żeby zobaczyć, na ile żywotna jest ta osoba, na ile żywotna, w jaki sposób ona opowiada o swoich sukcesach, o tych swoich kompetencjach, które wnosi potencjalnie do twojej firmy. A więc nie tyle nawet co mówi, ale w jaki sposób mówi. To też jest ważne. I wiesz, to może dziwnie zabrzmi, ale trzeba zobaczyć, czy ta osoba ma ten błysk w oku. Dżingiel. Ma to coś, czy tego nie ma. Czy to jest wszystko wyuczone, wymuszone, wystudiowane, wyreżyserowane. Ale tak naprawdę nie ma za tym tej żywotności i tej chęci podjęcia nowego wyzwania. Więc zachęcam naszych widzów, żeby rekrutując swoich pracowników potrafili z jednej strony wysłuchać dokładnie ich argumentów merytorycznych, ale też spojrzeli na to, jakie mają na człowieka i też jaką my mamy intuicję, jakie my mamy odczucia, rozmawiając z tą osobą. Ważna jest ta świadomość, żeby też umieć zapytać siebie, jak ja się czuję w trakcie tej rozmowy jako rekrutujący, na ile ta osoba rzeczywiście ma tą energię, ma tę pozytywną energię, na ile wnosi ze sobą pozytywną energię. Chyba to jest dobre ujęcie. Okej. Następny błąd, który popełniamy przy rekrutacji. No, ja bym nazwała to zwróceniem uwagi na to, znaczy jeśli mówimy w kategoriach błędów, to jest zatrudnianie ekspertów i zatrudnianie osób, tak zwanych juniorów, jeśli chodzi o pewne kompetencje. Tu chciałabym ten temat troszkę poruszyć. Teraz pytanie, czy my na pewno na dane stanowisko potrzebujemy eksperta. Jeżeli potrzebujemy eksperta, jeżeli on jest zmotywowany, zdeterminowany, fantastycznie, to I stać nas na niego. I stać nas na niego, zatrudnianie. Ale jest wiele stanowisk, jak na przykład stanowiska związane właśnie z relacjami z klientami, w sprzedaży, w marketingu, które nie wymagają takiej ekspertyzy. I tutaj warto zwrócić uwagę na umiejętność szybkiego uczenia się. Ale jak sprawdzić tę umiejętność szybkiego uczenia się? No właśnie. No, również poprzez zadawanie odpowiednich pytań. I myślę sobie, że może to jest dobry moment, żeby troszkę więcej powiedzieć o pytaniach, jakie pytania należy zadawać w procesie rekrutacji. Pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to to, żeby ograniczyć te pytania typu co by było gdyby. Hipotetyczne. Pytania hipotetyczne. Bo tutaj kandydat może po prostu wszystko opowiedzieć, a my to weźmiemy za dobrą monetę i możemy się niestety potem rozczarować. To, do czego chciałabym zachęcić, to zadawanie pytań o całość historii z przeszłości kandydata. Na przykład jeżeli pytamy potencjalnego przyszłego przedstawiciela handlowego, czy tak zwanego key accounta, prawda, o wyzwanie dotyczące na przykład trudnego klienta, to chciałabym zaproponować pewną strukturę tych pytań. Pytamy o sytuację, jak wyglądała sytuacja wówczas. Pytamy o cel, jaki cel chciałeś w związku z tym, drogi kandydacie, osiągnąć. Następnie pytamy o konkretne działania, jakie kandydat podjął i o efekty, rezultaty tych działań. Czyli nic nam nie umknie wtedy. Czyli nasze pytanie to nie jest pojedyncze pytanie, tylko pytanie o sytuację, o cel w tej konkretnej sytuacji, o działanie i o rezultaty. Bardzo ważne. Zgadzam się z tym absolutnie. I wtedy jaka jest przewaga tego typu pytań? Otóż taka, że mamy całą historię i widzimy też, na ile jaki jest sposób myślenia naszego kandydata. Czy jest spójny, czy jest niespójny, czy czegoś brakuje, czy nie. Czy potrafi w ten sposób myśleć o swoim zadaniu. No bardzo wiele rzeczy można z tego wywnioskować. Jeszcze jedna uwaga a propos pytań. Żeby zwrócić uwagę, żeby nasze pytania były otwarte, ponieważ bardzo często pytania zamknięte zawierają w sobie sugestie, prawda? My poprzez intonację głosu tym bardziej możemy coś tam, jakąś odpowiedź zasugerować, bo bardzo chcemy na przykład, żeby kandydat odpowiedział tak. I już chcę mieć koniec rekrutacji. Tak, więc zachęcam, żeby zadawać pytania otwarte.
Pytania otwarte, które pozwalają zinterpretować kandydatowi to pytanie tak, jak on uważa. I nie odpowiedział na to pytanie tak lub nie. Nie odpowiedział tak lub nie. Okay. Pytania otwarte, czyli takie, które rozpoczynają się od pytań co, jak, gdzie, kiedy, kto, po co i tak dalej, prawda? To są bardzo dobre pytania, które pozostawiają przestrzeń rozmówcy do tego, żeby sobie sam to zinterpretował. Super. Co jeżeli rekrutujemy nową osobę bez doświadczenia? W jaki sposób możemy sprawdzić, że ona A jest zdeterminowana, B będzie tak procesowo działała, jak my chcemy i że jest właśnie tą, której potrzebujemy? O co pytasz? Bo nie ma doświadczenia. No, nie ma doświadczenia zawodowego, ale ma już jakieś doświadczenie życiowe. Prawda? Gdzieś chodziła do szkoły, uczestniczyła w jakichś przedsięwzięciach, albo nie uczestniczyła, chciało się, albo się nie chciało. Albo się nie robiło, tylko marzyło. Tak, albo się bardziej marzyło. Więc tutaj wtedy wykorzystujemy to doświadczenie, które nasz kandydat ma. Jeżeli to jest młoda osoba, która dopiero na przykład skończyła studia, to warto zapytać o to, w jakich dodatkowych inicjatywach uczestniczyła. I już widzimy, czy jest to osoba proaktywna, której się chce troszkę więcej niż tylko to, co jest tu i teraz, przymusem jakimś. Czy też nie. Właśnie nawet u tych kandydatów, którzy nie mają zawodowego doświadczenia, można wyłapać tę proaktywność. Czy ktoś jest proaktywny, czy ktoś jest nieproaktywny. Czy robili coś więcej niż tylko to, co było konieczne. Bo potem jako pracownicy będą odtąd dotąd, a jak będzie problem, to nie przyjdzie z rozwiązaniem. Czyli nie pokaże, że jest proaktywny. Powie, że tego nie ma w jego stanowiska i on nie wie, jak to zrobić. Tak jest, i nie wie, jak to zrobić. O tę proaktywność pytajmy. To można zapytać o okres gimnazjum, o okres liceum, o okres studiów, o wszelkie po prostu... Z czego jest dumny, co zrobił, co osiągnął. O jakiś taki, o wolontariat na przykład, to jest świetny sposób, żeby zapytać o proaktywność. Jakie jeszcze błędy popełniamy my jako przedsiębiorcy? Czyli powiedziałyśmy o pierwszym wrażeniu, powiedziałyśmy o tych zastrzeżeniach natury moralno-etycznej, powiedziałyśmy o determinacji kandydata, umiejętności szybkiego uczenia się. Umiejętności szybkiego uczenia się, czyli tutaj ci eksperci versus juniorzy. Jeszcze jedna rzecz, żeby wsłuchać się w trakcie rozmowy rekrutacyjnej w potrzeby i wartości, jakimi kieruje się nasz kandydat. Podam przykład. Wyobraźmy sobie, że chcemy zatrudnić kogoś, kto będzie członkiem większego zespołu. I dla nas, z punktu widzenia pracodawcy, liczy się to, w jaki sposób ta osoba będzie współpracowała w zespole. Pytając o osiągnięcia kandydata z przeszłości, trzeba zwrócić uwagę na to, czy on osiągał to samodzielnie, prawda, czy również dzięki współpracy z innymi osobami. Są takie osoby bowiem, które cenią sobie działanie w pojedynkę. Są lubią, takimi, bardziej się lepiej czują się w takiej pracy. Gwiazdami, które świetnie funkcjonują, które świetnie funkcjonują same, potrafią same osiągać znakomite rezultaty i nie widzą potrzeby współpracy. I wtedy my nie będziemy mieć team playera, prawda? Bo jeśli zatrudnimy taką osobę. Więc trzeba dobrze zobaczyć na to, czego potrzebuje nasz kandydat, żeby dobrze pracować. Czy potrzebuje samodzielności, niezależności, czy też potrzebuje właśnie ludzi, dobrej atmosfery i współpracy w zespole. To zależy też od tego, kogo ty szukasz, tak? To zależy, kogo szukamy. Bo jeżeli rzeczywiście będziesz miała osobę, która ma dobre rezultaty, ma dobre wyniki, ma dobre CV, ale jest tym samotnym żeglarzem, to ciężko ci będzie go nauczyć, żeby to był lider, bo to jest chyba najcięższa praca do wykonania. Wiem sama, bo jestem tego przykładem. Zawsze sama realizowałam swoje cele, a teraz się muszę nauczyć pracować z ludźmi, być tym liderem dla grupy i rozumieć tych ludzi tak naprawdę, nie? I to jest duże wyzwanie dla tych samotnych żeglarzy. To jest duże wyzwanie. Także w jaki sposób to osiągnąć? No również poprzez te pytania otwarte. Można zadać pytanie, czego pani potrzebuje, żeby się czuć komfortowo w pracy? Jakie są 3 najważniejsze rzeczy, które powodują, że pani się czuje komfortowo w pracy? A nie pytanie, czy pani lubi pracować w grupie lub nie. Otóż bo to był przykład pytania zamkniętego, sugerującego, prawda, że tu już nasz rekrutujący ma jakąś sugestię za tym. Więc pytanie, jakie są pani potrzeby, czego pani potrzebuje, żeby się czuć komfortowo?
To jest właściwe pytanie, żeby się dowiedzieć i wtedy warto zapytać o jakieś doświadczenia, jak to było, jakie środowisko było dla Pani najbardziej sprzyjające, co w tym środowisku było takim największym motywatorem dla Pani i wtedy wyłapywać właśnie te wartości i te potrzeby, o które nam chodzi, albo je słyszymy, albo ich nie słyszymy po prostu. Trudny proces rekrutacji. Niełatwy. Bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, te kilkanaście lat Twojego doświadczenia tu siedziały i mówiły do mnie, a ja mówię, wow, czy ja jeszcze tego nie wiem, muszę się muszę dużo nauczyć. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie, ogromna dziękuję wiedza bardzo. I naprawdę mega doświadczenie. Ja myślę, że się bardzo przyda Wam. Oglądajcie nas, bo Paulina będzie w następnym odcinku również. Dziękuję.